Jeden, dwa, trzy. Jesteś teraz wszystkimi makami. Każdym tym makiem. Mariusz, jakie to uczucie być wszystkimi makami? Taki chwalujący dywan. Czujesz, że jesteś całością tego dywanu? Czujesz, że jesteś tymi makami? Dobrze. Piotruś, jakie to uczucie być całym tym polem maków? Na całym horyzoncie, jak się sięgnie. Wszędzie maki. I ty jesteś wszędzie. Takie jakby przeskakujące iskierki są ciągłe. Skąd? O co tu chodzi? A wymiana informacji między nimi. Aha, oni sobie rozmawiają, tak? Mariusz, ty też to widzisz? Jak sobie te maczki rozmawiają ze sobą, między sobą, wymiana informacji. Ja teraz, Mariusz, przenoszę cię na taki poziom, gdzie widzisz ten przekaz informacji, jak one sobie rozmawiają. I już jesteś. Jak to wygląda? Wrażenie, że odbieram jakby szepty. Dobrze. O czym rozmawiają? Ja teraz całkowicie synchronizuję i ciebie, i Piotrusia, i jesteście absolutnie teraz na tym samym poziomie, na którym oni rozmawiają. Słyszycie ich rozmowę i wiecie, czego dotyczy. O czym oni rozmawiają, Piotruś? Coś o ptaku jakimś, przelocie, przepływie wiatru. Czyli rozmawiają sobie o zwykłych rzeczach, które ich spotykają? Jak to wygląda? Mariusz? Taka mi się przyszło, że też o pogodzie. Chciałbym, Mariusz, byś bardziej się skupił na tym, co oni mówią. Żebyś był tylko obserwatorem, tylko tym, który słucha, który patrzy, a nie myśli. Teraz jesteś tylko tym, który patrzy. Widzisz, słyszysz, rozumiesz, o czym mówią teraz? Sobie? Teraz na 3 staniecie się całym powietrzem. 1, 2, 3. Piotruś, jak się czujesz jako powietrze? Takie jakby nadmuch i wydmuch. Nie wiem, jak to określić. Taki ruch? Dobrze. Teraz na 3 staniecie się całą wodą całego świata, z całego istnienia. Całą wodą się staniecie. 1, 2, 3. Mariusz, powiedz mi swoje odczucia jako woda. Gdzie jesteś? Co widzisz, kim jesteś?
Nie, skojarzenie, jak to jest na całej planecie. Chciałbym, żebyś cały czas był obserwatorem. Tym, który patrzy. Tylko patrz i słuchaj, co się dookoła ciebie dzieje. Jesteś wodą. Całą wodą, jaka jest wszędzie. Powiedz mi, jak daleko sięgasz. Jakie są twoje przestrzenie. Wszystkie przestrzenie kreacji. Piotruś, jakie to uczucie być wodą? No, przepływ i mieszanie się. Dobrze. Teraz policzę do 3 i staniecie się absolutem. 1, 2, 3. Mariusz, co to znaczy być absolutem? Co czujesz? Taki spokój poczułem. Piotruś, co ty poczułeś? To takie jakby pyknięcie? Co to znaczy? Zagłęb się w to. A to ciekawe. Teraz wejdź w to i zbadaj. A ty, Mariusz, przyglądasz się temu wszystkiemu, co się przytrafia Piotrusiowi i o co tu chodzi. Jesteś obserwatorem. No, bo ja teraz widzę, że jest z jednej strony jakby pustka, Tak? punkt, a po drugiej stronie jakby takie światło. Dowiedz się, o co tu chodzi. Wystarczy, że wypuścisz pytania. To już mi przyszło, że przełączenie. Co to znaczy? O jakie przełączenie? Jak absolut, to ten punkt jakby przełączył to, co było pustką i się narodził absolut. Czyli absolut narodził się z czego? No, intencja. Po prostu taki punkt jest. Absolut to jest tylko ten punkt? Coś malutkiego? To jest absolut? Czyli absolut nie jest to wszystko. Nie jest to całość, tylko to jest jakiś punkcik. No to wygląda. To w takim razie, co to jest to całość? Wszystko co jest. Nieograniczone. A kim ty tu jesteś? Obserwatorem. I co obserwujesz? Siebie. Siebie, to znaczy kogo? Wszystko. Kto stworzył to wszystko? Obserwator. Obserwator stworzył to wszystko? Tak, obserwuję zawsze siebie. Dobrze. Czyli kim jest obserwator? Wszystko. I przyszła cisza. Czyli to cisza kreuje? Świadomość. Świadomość kreuje. Ja teraz policzę do 3 i przeniosę was poza to wszystko, co teraz obserwujecie. Obojętnie, gdzie to będzie. 1, 2, 3. Gdzie jesteś, Piotruś, i co obserwujesz teraz? Jakaś przestrzeń. Może nie obserwuję, a słucham. Tak, bardziej słucham. Jest wszędzie cisza.
ale czasami jakby pulsowanie słychać. Nasłuchuj wszystko i obserwuj. Ty Mariusz też. Żeby zaobserwować jak najwięcej informacji. Jakie informacje odebrałeś, Piotruś? Jakiś punkt. Jakby się tak rozmawiał. Jakieś zagęszczenie nastąpiło. Jakieś obrazy się pojawiły. Co to za obrazy? Obrazy z iluzji. Rozpoznajesz te obrazy, czy to są jakieś nowe? Drzewo się pokazało. Zapytaj się tego drzewa, co symbolizuje Wzrost. wzrost, czyli Iluzji. dobrze, co dalej? Ruch. Co ruch symbolizuje? Że jest w ciągłym ruchu. Czy można ten ruch zatrzymać? Tak. Co by nam dało, gdybyśmy zatrzymali ruch? Rozpad. Wtedy wszystko by się rozpadło? To co, kasujemy wszystko? Teraz zrobimy taką próbę. Ja na chwilę zatrzymam ruch po to, żebyś zobaczył, co się wydarzy ze wszystkim. To będzie taka próba. Ja teraz na 3 zatrzymam cały ruch całego istnienia i nieskończoność nieskończoności poza. 1, 2, 3. Opowiadaj, co się dzieje. Zapalanie do środka. I cisza. I czekanie. Na co czekanie? Aż się znowu coś pojawi. To co, robimy to zatrzymanie, żeby tak było? No można. Dobrze. W takim razie próbę zamieniam na fakt dokonany i jest cisza. Mariusz, co się dzieje? Jakbym powoli się obracał, ale to już wcześniej. Bo absolutnie wszystko zatrzymałem. To jest cisza. Co dalej się dzieje? Na co czekasz? Wejść z ciszy i obserwować. Dobrze. W takim razie teraz, gdy zatrzymałem wszystko i z absolutną ciszą, resetuję wasze wszystkie poziomy wszystkich istnień i w nieskończoność nieskończoności poza. Pełny reset i koniec. Zaczynacie wszystko od nowa. I wszystko zaczyna się od nowa. Ale teraz macie czystą, świadomą świadomość. Jak kreować. Jak się bawić tą kreacją. I co się dzieje, Piotruś? Coś się zbliża. Dobrze, obserwuj i opowiadaj.
Jest nowa iluzja. Jest nowa iluzja. Skąd ona przyszła? Kto jest jej kreatorem? Kto ją zapoczątkował? Skąd się wzięła? Jakby czekała na swoją kolej. Czyli wszystkie iluzje są w kolejce? Zobacz, ile tych iluzji jeszcze jest czeka w kolejce. Mnóstwo. Teraz zobacz, czym oni się różnią. Teraz wszystkie poznajesz iluzje. Jaka będzie ta nowa i wszystkie następne. Powiedz, jaka będzie ta nowa, czego będzie dotyczyła. Będzie zbliżona do poprzedniej. Tak? Ale jakby nie może być identyczna, jeżeli zaczęłoby wchodzić w to, co poprzednio, to jakby zostało odrzucane. Jakby jest tak zaprogramowana, żeby odrzucać powtórki. Bardzo dobrze. Żeby nie powtarzać tych samych błędów. Ogólnie. Żeby nie było powtórek. Bardzo dobrze. A jaka jest następna iluzja? Zobacz. Ona jest zależna od tej poprzedniej. Czyli dopiero jakby jedna drugą kreuje. Tak samo, że też to, co się wydarzy w pierwszej, nie może być w kolejnej. Dobrze. Czy możemy teraz zrobić coś takiego, że aktywować wszystkie, na przykład o 10 tych iluzji przeskoczyć do przodu, tak żeby wszystkie doświadczenia, wszystko się odbyło z korzyścią dla nas. Można, ale im dalej, tym jakby trudniej sprecyzować, no bo... A ile możemy tych iluzji przeskoczyć? Przyszło mi, że 5. 5. Przeskakujemy 5 iluzji do przodu, no to będzie znacząca zmiana przestrzeni. Ciekawe doświadczenie. Dobrze. W takim razie ja policzę do 5 i na 5 przetoczy się przez wszystkie iluzje, także będzie ciągłość, ale już teraz będzie ta 5. Z kolei będzie się teraz iluzją już w naszym otoczeniu działa według jej zasad. Będą kreowane następne. 1, 2, 3, 4, 5. I co się dzieje? Zamieszanie. Ale jest wszystko, przechodzi płynnie. Mimo że przeskakujemy, to jednak płynnie wszystko przechodzi. Tylko że w jednej chwili, a nie przez bardzo długi okres czasu. Czyli nic nie jest pominięte. I się teraz stabilizuje i teraz widzisz całą tą iluzję właśnie nową, już jaką 5. w kolejce. Co się dzieje? Nie wiem. Tak. Przyszło mi, że rozjaśnienie, ale nie wiem, o co chodzi. To zapytaj się. I o co chodzi? Że sama iluzja jest zdziwiona naszą obecnością. Iluzja jest zdziwiona naszą obecnością? O co to chodzi? Bo nie rozumiem. No bo ona czekała, a my się nagle zjawiliśmy. No, bo my jesteśmy. Ale jakby... Iluzja musi być wykreowana, a my jesteśmy cały czas. Tak, ale no nie spodziewała się nas teraz. A kiedy się nas spodziewałaś? No, kiedy poprzednie minął. Przednio.
Tak, ale widzisz, chodzi mi o to, że ponieważ końca nie ma w tych poziomach iluzji, więc chciałem przeskoczyć o te 5 poziomów, dlatego, żeby wreszcie jakby zgubić po drodze te wszystkie powtarzalności, te wszystkie nieprawidłowości, które spowalniają proces uwalniania się, oczyszczania, przechodzenia, zrozumienia, co wszystko jest z tym związane. W dążeniu tam do tego, gdzie dążymy, do czego dążymy. Rozumiesz teraz, dlaczego to zrobiłem? Już wcześniej powiedział, że rozumiem. Bardzo dobrze, cieszę się bardzo. Dlatego właśnie tak mi bardzo zależało na tym, by zmiany tutaj, tej iluzji, które są, żeby przeskoczyć, w sensie przeskoczenia i pomijając, tylko żeby przetoczyły się w jednym ułamku sekundy po to, żeby zostały tylko same prawidłowości. A w ten sposób już nie powstają nieprawidłowości, jako z punktu doświadczenia, wykreowania, jakiejś zależności, uzależnień i manipulacji innych osób, czy istot, czy intencji. W ten sposób 5 kreacji jesteśmy do przodu i jest wszystko czyste. To, co jest najlepsze. Dobra moja intencja? Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale tak jakby falowanie się w tej iluzji zrobiło. Ta równomierna fala. W górę i w dół. W górę i w dół. Zapytaj się tej iluzji, o co chodzi. Może skoro my tu się pojawiliśmy, to jakieś zrównoważenie następuje. O, właśnie, o to mi chodziło. Żeby nastąpiło zrównoważenie. Ja doprowadzam najczystszą energię do tej nowej iluzji. Wzmacniam ją biliardkrotnie w nieskończoność po to, żeby właśnie utrzymała to zrównoważenie i zrównoważyła się maksymalnie jak najbardziej. Cała ta iluzja, która jest wokół nas, w całym świecie, od razu zostaje przełączona na to pełne zrównoważenie. Teraz co trzeba się obracać. Przyjęła nową pozycję. Teraz już jest jakby dobrze umiejscowiona. Pięknie, właśnie o to chodziło, tak by wróciła na swoje miejsce. Zwiększa mi stabilność, pewność i świadomość dobrego kierunku. Zwiększa milionkrotnie, miliardkrotnie, biliard, a teraz w nieskończoność. Teraz zabezpieczam, żeby nikt ani nic tej iluzji nie zmienił. Ale kto by chciał jakkolwiek w nią ingerować, zostanie odrzucony całkowicie. A tylko ten, który się przyłączy do niej, poczuje jej spokój, ciszę i równowagę. Powiedział, że trudno będzie imię znaleźć. Dlatego to jest tylko dla tych, którzy są w miarę stabilni albo bardzo stabilni. Ci nie będą mieli problemu ze znalezieniem. A inni trudno. Widocznie nie ich czas. Będą odpadem. Dobrze. W takim razie teraz już się to wszystko dzieje i już tak jest. Ja teraz was obydwóch przenoszę do naszej apteczki. Jesteście obydwaj w naszej apteczce, w naszym szpitaliku.
To czyste, piękne pomieszczenie. Na środku stoi stół operacyjny. Z boku jest apteczka z wszystkimi lekami i wszystkimi częściami zamiennymi do wszystkiego. Jest tu absolutnie wszystko. Teraz ja was obydwu przenoszę do Martynki, do tego dnia, w którym Martynka o godzinie 5:20 jest w łóżku. Jesteście teraz koło niej, tam w sypialni i widzicie, jak ona sobie śpi. Jest 20:20. Piotruś, co się dzieje? Porozglądaj się. A ty, Mariusz, porozglądaj się po domie. Piotruś, co widzisz? Zawieszona przestrzeń. Co to znaczy zawieszona przestrzeń? Zastopowana. Kto to zrobił? Istoty. Istoty. Stoją teraz przed tobą te istoty. Zapytaj się, o co tu chodzi, co oni tu robią. Przyszli zbadać zmiany Martynki. Czy macie pozwolenie od Martynki na to, żeby jej badać jakieś zmiany i sprawdzać i cokolwiek robić przy niej? To dlaczego to robicie? Bo bardzo ich ciekawiło. A, to was ciekawi, to wy sobie badania robicie, tak? Teraz stoi dusza Martynki koło ciebie i koło tych istot i zapytaj się duszy, czy ona chce, żeby oni to robili, te badania, czy nie. Obojętne. Jej to nie przeszkadza, tak? To znacznie nie ingerują, więc to nie przeszkadza. Dobrze. To teraz widzisz to wszystko, co te istoty robią. Teraz jest godzina 5:22 dokładnie i co się dzieje? Przeprowadzają badania, jakby pobierają część energii, tylko że to Martynka jakoś właśnie odbiera tak. Nie rozumie, co się dzieje. Dobrze. I dalej co się dzieje? To cząstkę energii jakby do swojej przestrzeni zabierają. Tam jakieś urządzenia i przeprowadzają badania właśnie. Dobrze. Jakie wyniki są tego badania? Że nastąpiły zmiany energetyczne, ustabilizowanie. Jakby ze znacznej niestabilizacji nastąpiła znaczna stabilizacja i to ich głównie właśnie ciekawiło i teraz mają potwierdzenie. Dobrze. W takim razie, dlaczego Martynka jakby w tym czasie odzyskała świadomość i brała w tym udział? Co się wydarzyło, że ona się... Właśnie już próbowali jakby odłączyć ją, ale ona już zbyt jakby stabilna była i za dużo odbierała. Odebrała właśnie, tylko też tak półświadomie to, co robili. Chcieli to zrobić tak, żeby nic do nich nie dotarło, ale nie udało im się. Dobrze, a co to za głos? Słyszałam Martynka, jakiegoś dziecka wołającego swoją mamę. To jakby w pewnym momencie bardziej czuła się stało, że nawet odebrała jeszcze z innej przestrzeni coś. Przez moment. Po prostu można powiedzieć, że też szok, co oni robią i to się tak nałożyło. Dobrze. Czy dlatego powiedzieliście do Martynki, że to dla jej dobra robicie? Chcieli ją uspokoić.
Dobrze. I czy byście to robili rzeczywiście dla jej dobra? No można w pewnym stopniu tak, bo mogliby jej pomóc, ale to musiałaby jakby sama od nich tego chcieć, bo tak to nie uczynią nic, co od nich nie jest wymagane. No dobrze. Dla mnie takie badanie ma sens wtedy, jeżeli Martynka jest o tym poinformowana. Dobrze by było, żebyście poinformowali ją wcześniej, że chcecie takie badanie zrobić, żeby jej powiedzieć na przykład o czymś takim, ale musicie też przekazać wyniki, bo robienie badań i nieprzekazanie wiadomości Martynce jest nie w porządku. No to ich nauczyło, że nie ma sensu, no bo to lęk w niej powstał. Dokładnie, bo tylko lęki w niej powstają z powodu niezrozumienia. A to nie jest potrzebne, bo to jest szkodliwe. No, po prostu wystarczyłoby tylko, gdybyście wytłumaczyli jej świadomie, żeby ona była świadoma tego, że zbadacie energetykę po to, żeby jej powiedzieć właśnie, jak bardzo wzrosła, jak bardzo się rozwija i wtedy ona by się na to zgodziła i wtedy też była zainteresowana usłyszeć te wyniki, a tu takie robicie badania, a ona nie wie, no to jest takie głupie trochę. Więc naprawcie to na drugi raz, żeby czegoś takiego nie było, żeby Martynka spokojna była, stabilna. Co oni już się jakby przyzwyczaili, że w tej przestrzeni tak wszyscy są nieświadomi, że... Dokładnie, w tej przestrzeni wszyscy są nieświadomi i trzeba tu z każdym rozmawiać i uświadamiać, po to, żeby ludzie nie byli zalęknieni, wystraszeni. Tutaj, w tej przestrzeni człowiek się boi sam siebie. No właśnie, dlatego tak prowadzili te badania jakby z ukrycia, bo nawet jak kogoś tam próbowali przekonać, to tylko lęk wywołał. No właśnie, dlatego trzeba odpowiednio przekonać, żeby odpowiednio się jakby ujawnić tej osobie, istocie, żeby ona wiedziała, o co chodzi. No to oni już z doświadczenia wiedzą, że z niektórymi to nie można. No więc jeżeli nie można z niektórymi, to po prostu nie robi się nic wbrew ich woli, bo to jest bezsens. Dlatego, że zawsze ten, kogo badacie, musi mieć coś z tego badania. Przynajmniej wyniki. Przynajmniej jakieś zrozumienie. Jeżeli tak, to róbcie coś takiego, że na przykład zrobicie, a potem przedstawcie te wyniki. Jakoś dostarczcie temu komuś tej wiedzy, żeby on wiedział. Ale musicie robić rzetelnie i uczciwie. Z czystą intencją. Że z tego wy macie badanie, jakieś wnioski wyciągacie, ale i też ta osoba, dla której to wykonujecie. Musi to być tak zwane korzystne. Obopólnie. No to wtedy jeszcze jest to jakoś wytłumaczalne. Jeżeli robicie tylko jednokierunkowo, tylko żebyście sami wiedzieli, żebyście mieli jakiś wgląd w to, co się dzieje, a ta istota nie, to tego nie róbcie więcej. Obiecujecie? Dobrze. W takim razie jeszcze powiedzcie, czy tylko wy badania robicie na Martynce, czy jeszcze ktoś? No nie dostrzegają nikogo wokół niej. Dobrze. W takim razie umawiamy się, że będziecie rozmawiać z Martynką, uświadamiać ją po to, żeby ona się nie bała. Żeby ona była świadoma tego, że jeżeli coś robicie, to robicie dla niej to też. Same słowa nie bój się, to dla twojego dobra to jest za mało. Dlatego, że lęk i strach już wcześniej powstał. Więc później kasujcie te lęki i strachy. Rozumiecie? Jeżeli macie jakąś wpadkę, tak zwaną przy pracy, to musicie to skasować później, żeby ten lęk on nie funkcjonował. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Dlatego, że ludzie są bardzo prymitywni. No to już zauważyli. No właśnie.
zauważyliście, to teraz już macie świadomość, że tak jest i że trzeba bardzo uważać, trzeba być bardzo roztropny w tym, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Jest takie powiedzenie, przede wszystkim nie szkodzić. To będę musiał znacznie bardziej się przygotować. Dokładnie. Dobrze. W takim razie cześć papa. Mamy wszystko wyjaśnione. Ja teraz oczyszczam Martynkę na wszystkich poziomach lęków, strachów, obaw jakieś. Zabieram z niej wszystko do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to znika, nie istnieje, nie istniało, nigdy istnieć nie będzie. Ona jest teraz spokojna, czysta i zrównoważona do zera. Teraz, chłopaki, przenoszę was na plażę słoneczną, piękną plażę. Jest samo południe, środek lata. Chodzicie sobie po plaży. Jest cieplutko, pięknie, jest bardzo przyjemnie. Jest czyste, świeże powietrze, bardzo energetyczne. Oddychacie nim i z tym powietrzem energia do was spływa. Oczyszcza was, uspokaja, uzdrawia i resetuje wszystkie wasze zmęczenia na wszystkich ciałach i poziomach. Czujecie się bardzo silni, wypoczęci, zdrowi, pełni energii. Zwiększam waszą moc 10 razy, teraz 100 razy, a teraz 1000 razy. Kasuje w was wszystko to, co było jakkolwiek szkodliwe dla was. W wszystkich ciałach, zmysłach, całej waszej przestrzeni i w nieskończoność nieskończoności poza. Kasuje, tego nie ma, nie było i nie będzie. Wy jesteście od tego wolni. Teraz na tym oceanie stoicie, dookoła was jest woda, nad wami niebo i słoneczko. Ja teraz chwytam w was wszystkie byty, zmysły, umysły, wszystkie paszkwile, wszystko wyrywam z was i trzymam przed wami. Mariusz, powiedz, co ja trzymam? Coś wyjącego. Piotruś, co tam trzymam twojego? Mi przyszło, że kołczą. Chcecie się tego pozbyć na zawsze? Zanoszę do słoneczka i wy widzicie, jak słoneczko przejmuje swoimi rączkami, wkłada do buzi, zjada, spala, to znika, nie istnieje, nie istniało i nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście całkowicie od tego wolni. Ogarnia was taki błogostan i pełne zrównoważenie na wszystkich ciałach, zmysłach, przestrzeniach, nieskończoność, nieskończoność. Teraz doprowadzam do was najczystsze światło wasze, waszą energię życiową istnienia. Zwiększam to światło biliardkrotnie, a teraz w nieskończoność. I teraz oczyszczam waszą drogę i przejścią do domu. Stąd, z tego miejsca, tworzę taki tunel światła. Tam przyjeżdża pan, którego oczyszczam samochód, jego i całą jego przestrzeń. Wy wsiadacie do tego samochodu jako czyste światło. I teraz tunel aż do waszego domu. Oczyszczam wasze domy, wasze przestrzenie, całkowicie do zera. Jest wszystko pięknym światłem. Nikt a nic nie może zakłócić waszej podróży. A wy spędzicie tę podróż miło, szybko i przyjemnie. I szczęśliwie. Zabezpieczam i tak zostaje. Teraz przenoszę was na naszą działkę. Jesteście na naszej działce, gdzie żeśmy przywieźli już pierwsze materiały.
I powiedz, Piotruś, jak wygląda ośrodek nasz w tej chwili? Nie wiem, czemu mi się taki... Chyba budynek jest z ukazą, 4 kolumny. Taki jakby kwadratowy dach, a na tym jakaś wielka kula. Co to jest? Centrum energetyczne? Pięknie. To w takim razie wzmacnia to centrum energetyczne. Łączę z całym istnieniem, z Matką Ziemią. Zasilam i zwiększam milionkrotnie, miliardkrotnie i w nieskończoność. No, poszła energia. Teraz tu od tych drzew, tam wzdłuż stawiam 12 domków holenderskich, luksusowych. Ścieżki, wszystkie media podłączam. W środku tam stawiam namiot 8x12. To wszystko jest już przygotowane na sierpień 2017 roku, na pierwsze spotkanie. Wszystkich, którzy zechcą przyjechać na to spotkanie. Będziemy musieli zbudować latrynki. To i to je można. Można na ten czas to i to jest zamówić. Ale takie wychodki jakby postawić jak dawniej były, to nie głupi pomysł. Bo byśmy mieli nawóz jeszcze po gościach. Dobrze. Teraz widzicie, jak będzie wyglądała droga, ten budynek, który tam wybudują, rozdzielnia, jak to wszystko wygląda. No, asfalcik jest. Takiej samej szerokości zostało. No, ogrodzone tam, żółte ogrodzenie, siatki. I budyneczek. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę Was do sierpnia 2017 roku, do tego momentu, gdy już jest to spotkanie. Już wszystko funkcjonuje i przyjeżdżają ludzie na to spotkanie. Jak to wszystko wygląda? Pierwsze co mi przyszło to rozkopane, ale nie wiem o co chodzi. Piotruś, dowiedz się. Jakaś maszyna mi się pokazała. Jaka to maszyna, jak ona wygląda? No z przodu ma taką łychę, jak spychacz, a z tyłu takie do kopania. I co robi ona? Właśnie coś kopie, ale... Czy to chodzi o instalację, żeby tam kopać? Bo muszą podłączyć się do tej instalacji, która jest, do budynku i później na rozprowadzenie. No, chyba tak, chyba to ich jest. I u nas rozkopali. Coś tam, jakiś błąd powstał? Błąd? To znaczy, o co chodzi? Nie. Coś z papierami zamieszanie. Dobrze, dowiedz się, o co chodzi teraz. Kto zrobił ten błąd z papierami? Właśnie jakiś planista. Planista coś popieprzył? Dobrze. Wzywam tego planistę, ma wszystko ponaprawiać. Ma zrobić tak plan, jak się należy. Skonsultować z fachowcami i plany mają być na ten moment już naprawione. Zrobione bardzo dobrze. Żebyśmy nie mieli w sierpniu rozkopanego. Ma być wszystko już zrobione i ma wszystko funkcjonować. Do sierpnia ma już być droga, ma być budynek i wszystko popodłączane i mają usunąć się z działki. Daję im termin do lipca, mają wszystko wykonać i się stamtąd wynieść.
Jest? Spocił się, ale jest. No, tutaj mu kopa za to, żeby na drugi raz nie robił błędów. Jak się nie znasz dziadu, to się nie bierz za robotę. Bo później my mamy kłopoty przez ciebie. Tak to jest, jak się po znajomości bierze nieuków do poważnych zleceń. Czyim on jest protegowany? Jakiegoś wojewody. No, wojewoda to właśnie biznesy robi, tak? Pewnie to z PO wszystko jest powiązane, bo to oni tylko potrafią kantować. Ale Ziobro ich wszystkich rozliczy. I tyłek w skopie. Dobrze. Zaprojektowaliśmy nową kreację, więc jest wszystko dobrze. I naprawiliśmy błędy wszystkie. Nie może być żadnych błędów. Ma być wszystko idealnie. A jeszcze teraz urzędy mają wypłacić nam za wykupienie od nas tych terenów. Ma być to dla nas bardzo korzystne. To teraz ci, którzy się tym będą zajmowali, właśnie teraz ich wzywam i oni mają tutaj wszystko dopilnować, żeby rozliczenia z nami były bardzo korzystne dla nas. Mają być nad wyraz uprzejmi i mili. To nam pieniądze potrzebne są na ośrodek. Podpisują, przybijają pieczęci i wypłacają pieniądze na moje konto. Jest? Jest. Pięknie. No więc zabezpieczam i już nikt ani nic nie może w to ingerować. Teraz doprowadzam do was piękną, czystą energię. Teraz w trójkę oczyszczamy całą tą działkę. Oczyszczamy całą tą ziemię. Oczyszczamy idealnie wszystko i pełna równowaga jest i synchronizacja. Czyste światło i czysta energia. Wzmocnię jeszcze biliardkrotnie i tak zostaje. Albo dam w nieskończoność. I teraz już tak zostaje. Jak to wygląda? Mariusz? Świetnie. Dobrze. Zabezpieczam i nikt ani nic już nie może zmienić niczego. Teraz, Piotruś, przenoszę ciebie do świata, w którym jest Michael Jackson. Powiedz, gdzie on jest. No w świecie muzyków. Co on tu robi? Jak wygląda świat muzyków? Jakby każdy ciągle przedstawienia daje. Dobrze. Teraz Michael stoi przed tobą. Zapytaj go, czy on wie o tym, że nie żyje. Takie zdziwienie. Myśli, że żyje? Mhm. Dobrze. Powiedz mu, żeby przeszedł przez ścianę. Znowu się zdziwił. Przeszedł? Mhm. Niech wróci z powrotem. Powiedz mu, że jak żył, czy przechodził przez ścianę, Nie. no to Michael nie żyjesz. I dlatego możesz przechodzić przez ścianę. Czyli niewiele się w twoim życiu zmieniło, bo że żyjesz dalej. Tylko nie wiedziałeś o tym, że nie żyjesz już na ziemi. A powiedz mi, gdzie jest twoje rodzeństwo, rodzice? No, ciągle koncertuje, to tam zostały w Stanach. Stali. No tak, ale w jakich stanach ty koncertujesz, skoro nie żyjesz? Rodzina stała w Stanach, a on koncertuje po świecie. Rozumiem. Dobrze. To teraz powiedz, po jakim świecie koncertujesz, skoro nie żyjesz? No nie wiem. Dobra. Teraz jesteś tam, gdzie jest Marilyn Monroe. I gdzie ona jest? W świecie aktorów. I co ona tam robi? Gra. Zapytaj się ją, czy wie, że nie żyje,
Domyślałaś. Domyślałeś się? Dobrze. To ja ci mówię, nie żyjesz. Po prostu umarłaś sobie. A ponieważ już trochę lat ziemskich nie żyjesz, więc dlatego się zaczęłaś domyślać, bo zauważyłaś, że na przykład pewnych rzeczy nie musisz robić tych, które robiłaś wcześniej. Że pewne rzeczy nie są ważne. To zauważyłaś? Tak. Dobrze. Powiedz mi, czy ty masz jakieś marzenia? Coś byś chciała? Jakby wyjść stąd. Chcesz wyjść? A gdzie chcesz iść? No nie wiem. Dobrze, to wrócimy jeszcze do tego i wyprowadzimy cię stamtąd i oczyścimy. Tylko jeszcze parę osób znajdziemy. Teraz przenoszę cię, Piotruś, tam, gdzie jest Edith Piaf. Gdzie ona jest? W takim jasnym polu. W jasnym polu jest? Dobrze. A teraz jesteś tam, gdzie jest Dalida. Jakieś ciemności. Co to jest? Jest ciemność i ciągłe szepty. Zapytaj ją, czy chciałabyś, żeby ją oczyścić i wyprowadzić stamtąd. No ona jest taka skulona i... Wiesz, kto to jest Dalida? Ty wiesz? Ładne pisanki śpiewa. Tak. Znasz jej życie? Nie, ale przypuszczam, że nie było łatwe. Małe słowo. No dobrze. W takim razie teraz jest przed tobą Michael Jackson, Marilyn Monroe, Dalida. Edith Piaf jest świetny. Ale też ją ściągniemy. Niech będzie Edith Piaf też. Kogo by tu jeszcze znaleźć takich? Whitney Houston chyba nie żyje. No. I Whitney Houston. Ja się przenoszę teraz tam, gdzie jest Whitney Houston. Gdzie ona jest? Tam, gdzie Michael był. Tam, gdzie Michael? Czyli w świecie piosenkarzy? Dobrze. Zapytaj się, czy wie, że nie żyje. Też zdziwiono. Także powiedz jej, niech przejdzie przez ścianę. Znowu się zdziwił. Dobrze, słuchaj, przeszłaś przez ścianę dlatego, że nie żyjesz. Po prostu wziąłeś za dużą dawkę narkotyków i przeszłaś, nawet nie wiesz, że przeszłaś na drugą stronę. Jak tak może być? Tak jest. Gdybyś tyle nie ćpała, może byś dalej żyła. Michael też, gdyby nie ćpał, też by żył. Trucizny pozbawiają nas ciała, ale nie pozbawiają naszego życia. Dokładnie. Dalej gramy swoją rolę. Tak. Czyli kogo by tu jeszcze znaleźć takich osób, które... Marek Rychuta mi przychodzi. To jest nowa postać. Tak, ale to... No dobrze. Przenoszę ciebie teraz tam, gdzie jest Marek Grechuta. Piotruś. Gdzie on jest? Na skrzyżowaniu. Co on tam robi? Nie wiem, dokąd iść. Zaskoczony, zdziwiony jest. Dobrze, teraz zrobimy tak, żeby się nie pogubić. Na środku oceanu przenoszę teraz Marka Grechutę, Marilyn Monroe, Michaela Jacksona, Dalidę, Edith Piaf. Co tam jeszcze było, żebym nikogo nie zapomniał? Whitney Houston. Whitney Houston. Czy jeszcze mamy kogoś takiego, kto na przykład, nie wiem, przez narkotyki albo przez coś właśnie umarł? Takiego, kto by chciał być oczyszczony z tego świata. Dobrze.
To ja teraz wzywam tych wszystkich, którzy chcą z tego świata właśnie muzyków, aktorów, pomocy oczyszczenia. Wysyłam do wszystkich informacji, oni się do Ciebie zgłaszają po kolei, a Ty mów, kto przyszedł. Oczyszczamy tylko tych, którzy się przedstawią z imienia, nie nazwiska. Przyszedł ktoś? Coś rokowcy przyszli. Jak się nazywają? Kryger? Nie znam. Dobra. Jak umarliście? Alkohol, narkotyki. A gdzie teraz jesteście? No, niektórzy w świecie muzyków. Dlaczego przyszliście teraz tutaj? Jakby usłyszeli czy poczuli, że coś się skończy. Dobrze. W takim razie wszyscy, którzy chcą oczyszczenia, uwolnienia, przyprowadzenia, stoją na tym oceanie. Jak dużo jest istot? Koło 100. Dobra. Biorę wszystkich, zanoszę do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko ich oczyszcza całkowicie z całej tej karmy, z tego głodu narkotycznego, z tych wszystkich ich zmysłów i umysłów, wszystkich powiązań, połączeń do zera. Od razu to wszystko spala przy nich. To nie istnieje, nie istniało i nigdy istnieć nie będzie. A oni wszyscy są całkowicie wolni. I teraz wracają na środek oceanu. Znowu stoją. Jak teraz wyglądają? Świetliście. Dobrze. W takim razie teraz wzywam ich przewodników duchowych, którzy odprowadzają ich do ich świata, do którego należą, żyją, bytować. Jeszcze tylko przed odejściem pytam Whitney Houston, czy jest zadowolona? Michael Jackson? Też. Dalida? No bardzo. Edith Piaf? Dla mnie jakby obojętne. Marek Grechuta? Jest zadowolony. A może żeśmy tam jeszcze mieli? No dużo takich muzyków rockowych, tam chyba z Beatlesów też jacyś są. O, z Beatlesów są też? Też są zadowoleni? Tak. Dobrze, w takim razie ich przewodnicy duchowi ich odprowadzają do ich światów i już są całkowicie czyści i wolni i w pełni świadomi. Cześć, papa. Oj, też był ten, co nie umarł, a nie umarł. Co umarł, a nie umarł? Nie wiem. Presley. Elvis Presley. To on umarł czy nie umarł? No to znaczy, tak jest określany. Jest ciągle żywy, tak. Tak, umarł, tak jak Lenin, nie? No, dobrze, wszyscy chłopaki poszli. To jest tylko takie pokazanie właśnie, co się dzieje z ludźmi, którzy umierają właśnie w różnych stanach takich narkotycznych albo w snach. W śnie to samo. Jeżeli ktoś umiera w śnie, tak samo nie zdaje sobie sprawy z tego, że umarł. Absolutnie nie wie, normalnie żyje, normalnie funkcjonuje. Nigdy mu nie przyjdzie do głowy, żeby przejść przez ścianę. Normalnie naciska na klamkę, otwierają mu się drzwi i wychodzi. I tak samo siada do jedzenia, do tego, tylko że po dłuższym czasie ci ludzie zauważają, że coś jest nie tak. Że już im nam się jeść nie chce, że im się załatwiać nie chce, zapominają. O czym zapominają, tego nie robią. I w ten sposób zaczynają zauważyć, że coś jest nie tak, ale mimo to, myślą, że jak żyją, to żyją. I to jest takie zapętlenie.
dziwne, śmieszne. Czyli poznaliśmy tutaj ciekawą historię. Jeżeli chodzi o Dalidę, miała, można powiedzieć, straszne życie. Była nieszczęśliwa, mimo że była sławna i no i nie spodziewałem się tego, że do tej pory że tam dalej była w pewnej depresji i w pewnym takim złym stanie. Sylwia była dość szczęśliwym kurduplem, skrzeczącym. No ładnie śpiewała. Pięknie śpiewała. Ona tak wyrażała swoje piękno. Tak. Jednym są ludzie, którzy są szczęśliwi tutaj, którzy umieją żyć i być szczęśliwi, umieją korzystać z tej iluzji, po tak zwanej drugiej stronie też są szczęśliwi. To jest tylko dowód na to właśnie, jak się kończy życie dla nieświadomych. Dobrze, zbadaliśmy to. Wiedziałem, że coś mieliśmy jeszcze zrobić. I zapomniałem co. I już zapomniałem. Świadomość jest dobra. Piotruś, ja teraz przenoszę ciebie do tego czasu, w którym brat Andrzeja, tego, co Sławek dzwonił, żył, ale tuż przed śmiercią. I teraz jesteś w tym momencie wtedy, gdy on był przed śmiercią. Powiedz, gdzie on jest. W ziemi. Jak w ziemi. No tak jest. Może nie w ziemi, ale tak leży na ziemi. Czyli przed śmiercią leży na ziemi, tak? A dlaczego leży? Ja wycofuję jeszcze w czasie. Dlaczego on leży na ziemi? No dostał takim tulipanem. Co to jest? Potłuczona butelka zaostrzona. Idzie dostał, w które miejsce? Tak, klatka, jakby ręka też poharatane. A kto mu to zrobił? No jakiś, z którym pił. 1 czy 2? Ile ich jest? 3. 3. Dobrze. Zapytaj się każdego z nich po kolei, jak mają na imię. Andrzej, Emil i Darek. Czy Andrzej to jest ten brat jego? Czy to jest inny Andrzej? Inny. Dobrze. W takim razie, co dalej się dzieje? Co z nim robią? Na początku tak są zdziwieni, co się stało. Tak. No później jeden zaczyna panikować, że coś trzeba zrobić. No i tam namawia tych dwóch, żeby właśnie zakopać go. I gdzie go zakopują? Opisz mi dokładnie to miejsce. Jest kilka drzew. Tak. I krzaki. W którym to miejscu jest? Opisz to miejsce, jakby go namierzyć. Co tam jest takiego charakterystycznego koło tych drzew? Rozejrzyj się teraz po całej okolicy. No jakby to jest zagłębienie takie. Czyli jest coś jakiegoś charakterystycznego, nie wiem, jakaś górka obok, albo jakiś las, albo jakaś rzeka, woda, staw, jezioro, albo jakieś zabudowy. Znaczy zabudowy są, ale dalej. Dalej. Dobrze. Tutaj, gdzie oni go zabili, to w tym miejscu coś jest, jakiś budynek albo coś, czy nie ma nic? Jakby jakaś szopka była, czy coś takiego.
Dobrze, wejdź do środka i zobacz, co w tej szopce jest. Takie siedziska jakieś. Oni go w tej szopce zabili? Czy przed tą szopką? Przed. Przed. Dobrze. Jak daleko tej szopki go zanieśli? Patrząc, to teraz widzisz, gdzie jest wschód od tej szopki i w którą stronę szli, gdzie go zanieśli, gdzie go zakopali. Na północny zachód. Na północny zachód. Jak daleko tej szopki? 500 metrów około. Około 500 metrów na północny zachód. I tam są te drzewa. I krzaki. Dobrze. Czy między tą szopką a tymi krzakami jest coś, czy jest pole? Nie widać, żeby jakieś coś szczególnego było. Nie ma nic szczególnego? Dobrze, w porządku. W takim razie teraz, w tej chwili widzisz, czy on tam dalej leży? W tej chwili, gdzie jest jego ciało? Tam są. W tym miejscu leżą, tak? Czyli około 500 metrów na północny zachód. To są jakieś grube, duże drzewa i krzaki? To jest jakiś las, czy to jest jakieś skupisko tylko? No to jest tak... No już las tam jest dalej, tak. Dobra. W porządku. Czy on jest świadomy tego, że nie żyje? On teraz jest tutaj przed tobą i zapytaj się go, co się stało? Dlaczego ciebie zabili? No bo zaczęli się kłócić. O co się kłóciliście? No, zaczęli się tam wyzywać, że to siostra tamtego to jest taka, a tamtego taka i... No taka zwykła kłótnia. Dobrze. Powiedz mi, kto ci zadał najwięcej ciosów tą butelką czy czymśkolwiek. Jeden sam, kto zabił cię? No Paweł. Paweł. A tam ci dwaj to co? Jakby byli obserwatorami. Dobrze. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś pieniądze w tym dniu, w którym cię zabili? No trochę miał. Ile miałeś pieniędzy? 50 parę złotych. A skąd miałeś te pieniądze? Jakieś kobiety dostał. Dobrze. I Paweł wziął te pieniądze, jak cię zabił? Czy ktoś inny? Ktoś inny. Ale z tych dwóch, co byli z nim, tak? Tak. Dobrze. Powiedz mi, który wpadł na pomysł, żeby cię zakopać? Andrzej. Andrzej. Czy ty jeszcze żyłeś, jak oni cię zakopywali? Czy już opuściłeś ciało? No nie, już się wykrwawił. Powiedz mi, co jest dowodem, żeby wskazać ich jako winnych. Podaj jakiś taki powód, który tylko oni wiedzą i oni znają. No trudno mu podać, bo sam mniej więcej nie widzi wielkiego powodu. Powiedz, co takiego ci zabrali charakterystycznego, co było to twoje i który to coś ma? Czy coś takiego było, co ci zabrali po zabiciu ciebie? Oprócz tych pieniędzy? Jakiś wisiorek? Wisiorek? Jaki wisiorek? Co on przedstawia? Krzyż. Krzyż. Skąd masz ten wisiorek? Pamiątka. Po kim, po czym? Nie, czy babka, czy prababka. Dała ci prababka to?
Nie dało. Tylko Zabrał. zabrałeś i go nosiłeś, tak? I który ci zabrał ten wisiorek? Andrzej. I Andrzej go ma? Tak. Czyli Andrzej ci zabrał wisiorek i wziął pieniądze? Tak. A Paweł cię zabił? Tak. Dobrze. Czy ty miałeś jakieś karmiczne powiązania z Pawłem może? Czy to był czysty przypadek, że cię zabił? No coś miał. Czy to jest wyrównaniem rachunków? Czy to jest co innego? Tak nie do końca wyrównanie. Nie do końca wyrównane? Bo tam jakby sporo zostało zgromadzone. Dobrze. Powiedz mi, jakie są intencje twojego brata, Andrzeja, że on chce ciebie odnaleźć? Dlaczego? Jakiś przepis czy coś takiego. I do czego ty potrzebny jesteś? Czy twoje ciało do czego jest potrzebne? No jakby dopóki nie jest określone, że jest zmarły czy coś, to nie może dostać od rodziny czegoś. Dobrze, powiedz mi, czy chciałbyś, żeby oni to dostali? No już go to nie obchodzi. Dobrze. W takim razie chciałbyś, żebyśmy coś dla ciebie zrobili, czy nie? No jeśli coś można. Można. Tylko co byś chciał, powiedz. No sam nie wiem. A gdzie ty teraz jesteś? Gdzie przebywasz? Właśnie tak się błąka. Chciałbyś, żeby cię oczyścić i przeprowadzić do świata, do którego należysz? No można. Dobrze. W takim razie ja przenoszę ciebie teraz do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko oczyszcza cię całkowicie. I jesteś wolny od karmy, od karwin, od tego wszystkiego. Jesteś teraz całkowicie świadomy swego istnienia i swego bycia. Słoneczko spala te wszystkie karmy, to wszystko to nie istnieje, nie istniało i nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś do tego wolny. Powiedz mi, jak teraz się czujesz i czy teraz rozumiesz, co się wydarzyło. Teraz tak. Teraz tak. W takim razie przychodzi twój przewodnik duchowy, teraz bierze cię za rękę i odprowadza cię do świata, do którego należysz. Cześć, papa. Poszedł? Dobrze. W takim razie teraz policzę do 3, wybudzicie się, będziecie się czuli cudownie. Pełni, spokojni, zrelaksowani, mocni. Bardzo wypoczęci, uśmiechnięci, radośni. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz.